Hej, po dłuższej przerwie spowodowanej moją niedyspozycją zdrowotną wracamy do Fentona Paddocka i pięknej Kim. No właśnie, co z Kim? Znajduje się tutaj wewnątrz wraku samolotu, nie wiadomo czy żyje. Będziemy musieli do niej jakoś dotrzeć. No najpierw sprawdźmy, co w ogóle tutaj możemy zrobić. Spróbujmy zabrać ze sobą kawałek śmigła, sanie oraz skrzynię. Looks like I can still use this. It's only the seat that's missing. I'll take it with me. To jest pewien problem, brakuje siedzenia, no ale do czego nam sanki? I can't open it with my bare hands. Nie otworzymy tej skrzyni gołymi rękami. Na szczęście zabraliśmy kawałek śmigła, które może być tutaj właśnie użyteczne w tej sytuacji. I could use that to pry open the lid. Who would have guessed? It worked. The crate's open. Sprawdźmy zatem jej zawartość. Let's see what we have here. A gramophone and a few records. Most of it smashed to pieces. I'd take a ration pack over smashed records any day. Although I'd take whole records and a working gramophone over the ration pack. Josephine Baker is all the sustenance I need. Czasem muzyka rzeczywiście potrafi pomóc człowiekowi przeżyć w trudnych chwilach. No ale żywności, prowiantu nigdy nie zastąpi jednak. No dobrze, mamy tubę gramofonową, składany stolik i części płyty gramofonowej, no czyli chyba jej nie uda nam się przesłuchać. No dlatego kierujemy nasze kroki gdzieś dalej ścieżką. The wrecked Messerschmitt. Looks like it didn't get much further than my little Ford. Good. Might be something over there I can use to help Kim. I need to get over this crevasse first. No tak, jest samolot Messerschmitt, ale on znajduje się po drugiej stronie tej przepaści. No i jak dostać się na drugą stronę, czy skoczyć? If I could take a run up, and if it weren't so slippery, and if the wind were a bit calmer, then maybe, just maybe, I'd be able to jump over to the other side. However, this massive collection of conditionals does give me the feeling that my plan might be a tad too risky. No zdecydowanie lepiej zawsze znaleźć sposób bezpieczny, który no, wymaga ruszenia głową. No i my spróbujemy ten sposób jakoś tutaj uskutecznić. Sanie. Mamy sanie, ale brakuje w nich siedzenia, więc może tym siedzeniem stanie się pokrywka. I can use this to replace the missing seat. No właśnie, i może teraz byśmy mogli użyć tych sań. You know what? If I could pick up enough speed on the sled, I might just about make the jump across the crevasse. However, there's really not enough snow cover to get me all the way. Damn it. That would have been heroic. No to niewątpliwie mogłoby być ciekawe, bo no ja w młodości często zjeżdżałem na sankach. To takie niezapomniane przeżycie. Świetna rozrywka dla dziecka zwłaszcza. No Fenton raz, że nie jest dzieckiem, dwa, że tutaj jednak dochodzi taka potężna dawka adrenaliny, bo jednak trudno będzie z pewnością przeskoczyć tę wielką szczelinę. No myślę, że kilkumetrowa jest. Gdzieś tak z 5 metrów. No thanks. My fingers are already frozen stiff. Może i więcej niż 5 metrów. Trzeba jakoś tutaj zgromadzić śnieg. Przy pomocy tuby gramofonowej spróbujemy to zrobić. I can use this to collect some snow. I'll spread the snow evenly across the rock, but I'll need a couple more loads to get everything covered nicely. Okay, I'm done. No i próbujmy. Ciekaw jestem efektu. I can't believe I'm about to jump a crevasse in a sled, but it's all fixed up and there's enough snow. Made my sled better lie in it. Yoo-hoo!
Can't believe that worked. Stunning. Tak, udało się przeskoczyć. Nawet dość swobodnie, nie musiał się chwytać później rękami krawędzi Fenton, także plan był świetny. Tak, a swoją drogą bardzo podoba mi się ta lokacja. Nie wiem, czy wspominałem o tym, a jeśli tak, to jak często w let's playach. W każdym razie lubię śnieg w grach. W rzeczywistości też w takim umiarkowanym zakresie lubię śnieg, kiedy on zbytnio nie przeszkadza. Kiedy ma się ochotę wyjść na śnieg i się na przykład porzucać śnieżkami, czy ulepić bałwana, to wtedy, czy pozjeżdżać właśnie na sankach, to wtedy śnieg lubię. W innych okolicznościach, kiedy trzeba łazić do pracy, czy do szkoły, jak byłem młodszy, to już mniej ten śnieg lubiłem. W każdym razie w grach sprawia on zawsze bardzo korzystne wrażenie, dlatego że niezbyt często się spotyka takie sytuacje. Poza tym, kiedy nie czuje się tego mrozu, kiedy nie trzeba włazić w głębokie zaspy, to śnieg jest bardzo ładny i bardzo pięknie czasem wyglądają właśnie takie śnieżne scenerie, górskie szczyty pokryte białym puchem. Bardzo to lubię. A w grach nie występuje on wbrew pozorom zbyt często. Dlatego podobał mi się w Syberii, podoba mi się także tutaj w tej grze. No dobrze, skoro udało nam się przedostać na drugą stronę, to sprawdźmy, co znajduje się w kokpicie. Let's see if I can find anything useful. Znaleźliśmy użyteczne rzeczy, bo kurtka pilota i lornetka, no to jest coś, co nam się z pewnością może przydać. Dzięki lornetce być może dostrzeżemy jakieś miejsce w oddali, gdzieś trafimy, bo będziemy musieli stąd szybko znikać, żeby nie przemarznąć na kość i to być może razem z ranną Kim, jeśli okaże się, że żyje. Jeśli okaże się, że nie żyje, no to też może dobrze by było ją stąd gdzieś zabrać. Z kolei kurtka pilota właśnie może pomóc nam nie przemarznąć na kość, bądź możemy się przebrać za pilota. Duży wachlarz możliwości mamy dzięki niej. Teraz zajmiemy się tym skrzydłem, bo przedostaliśmy się tutaj, ale trzeba pomyśleć o dostaniu się ponownie na drugą stronę, czyli tam skąd przybyliśmy. Kiedy już tutaj znajdziemy jakieś potrzebne przedmioty do tego, by dostać się tam na górę do Kim. The wing is too heavy to take with me, but I can push it over the slippery ground. No i o to właśnie chodzi, żeby trochę przenieść to skrzydło dalej, żeby oprzeć też na drugiej stronie przepaści. No, musiał nieźle dłońmi uciskać tę stronę tego skrzydła, żeby ono nie runęło w dół. A takie skrzydło jest ciężkie, więc sporo siły musiał w to włożyć Fenton. Jeszcze sprawdźmy to drugie skrzydło. There's some sharp edges. I can't remove it with bare hands. Nie możemy przesunąć tego skrzydła, jest zbyt ciężkie, ale widzimy coś tam w środku, więc użyjmy kawałka śmigła do tego, żeby pozbyć się niektórych części tego skrzydła, czy tej farby. I could use that to remove the cover without cutting my hands. Osłony, otóż to. Osłony. Zabraliśmy coś, co tłumacze tak wdzięcznie nazwali szkieletem skrzydła. The framework of the Messerschmitt's wings. It's made of lightweight aluminium. No i teraz chyba możemy już wrócić tam do Kim, bo czas nagli. Jeśli żyje, to na pewno jest porządnie też wyziębiona. Bo śnieg leży, nie topnieje, więc temperatura jest najprawdopodobniej minusowa, ujemna. No thanks. My fingers are already frozen stiff. No właśnie. No i teraz co? Może najpierw zerknijmy na wrak. My Ford. They only made 199. Guess there's one less now. Still, I better get to Kimmy.
She's almost as beautiful. Mocno niesmaczna uwaga, że Kim jest prawie tak piękna jak wrak samolotu. Jak samolot, przepraszam. Gdyby była prawie tak piękna jak wrak samolotu, to raczej nie świadczyłoby dobrze o jej urodzie. No dobra, ale teraz może spróbujmy oprzeć ten stelaż czy ten szkielet o krawędź. No i wejdźmy na górę. Kim! Thank goodness. She's alive. Kim! Can you hear me? Damn it, she's unconscious. But I'll never get her out of the wreck without her help. I need to wake her somehow. Tylko jak? Tylko jak ją obudzić? Kim! Kimmy, can you hear me? She's out cold. No właśnie, musi być porządnie wyziębiona. Widać, jak mocno zacina śnieg. Fajna ta animacja śniegu jest, jak on tam właśnie w stronę lewej części ekranu i w stronę głębi ekranu tak zacina ten śnieg w stronę tych górskich szczytów. I proszę spojrzeć, że te chmury przesuwają się w lewą stronę. One nie są nieruchome, tylko ciągle się przesuwają. To niebo też jest takie mocno, nie wiem, purpurowe. Także temperatura jest dość ekstremalna, czy pogoda jest dość ekstremalna. I can't reach it. No i właśnie, czym sięgnąć ten spadochron? Bo w ekwipunku chyba nie mamy nic takiego, czego moglibyśmy użyć do pozbycia się części kokpitu. Byśmy mogli wyciągnąć Kim z wraku. No właśnie, płytą nie chcę. Kawałkiem śmigła może. Sharp propeller blades plus cockpit equals open sesame. Blades plus soft flesh equals a very angry Kim. Better leave it alone. The propeller blade's too short. I can't reach the parachute with it. Czyli to śmigło zbyt ryzykowne jest, by go użyć, natomiast w spadochron musielibyśmy tym śmigłem rzucić, żeby jakoś dosięgnąć spadochron. Więc łazimy na dół. No i teraz pójdziemy tą ścieżką w głąb ekranu. Whoa! Good boy! Good sheep! Muszę przyznać, Argali's trying to defend its territory. I'll leave it to it. że poroże ma iście imponujące. Zresztą cały łeb jest pokaźnych rozmiarów, ale zwierzątko bardzo urocze. Podoba mi się. No i teraz taka dziwna zagadka, przyznam szczerze, bo to, co zrobimy, będzie dość nietypowe. I Połączymy... don't really need a sled with legs just now. O, nie potrzebujemy. No to jednak się chyba pomyliłem. Jeszcze nie potrzebujemy tego łączyć. I'm not going over there as long as that Argali's got the rage. No ale musimy przecież jakoś uspokoić zwierzę. Czyli najpierw gra jest jednak liniowa do pewnego stopnia. Więc uszkodźmy może sprawdźmy najpierw, co znajduje się w kurtce pilota. A dirty pilot's jacket. The pockets are empty, but something seems to be sewn in between the leather and the lining. Coś jest ukryte. The blade isn't sharp enough to cut open the jacket. Ah, that'll work. I can cut out the jacket lining to find some kind of document. No i znaleźliśmy w kurtce dokumenty. Kurtki już nie mamy, to znaczy, że ona nie była potrzebna po to, by się w kogoś przebierać, ani po to, by później na przykład ogrzać Kim, kiedy ją wyciągniemy. Myślę, że zbyt pochopnie Fenton jednak kurtkę wyrzucił, a zostawił sobie sam kawałek jagnięcej skóry. A piece of lambskin, cut from the pilot's jacket. No, ale... I think he could have done with putting this thing through the wash a bit more often. Probably smelled better when it was alive. Ale jego wybór. Mamy też dokument. Zanim zbadam dokument, to jeszcze powiem o muzyce, bo ona jest w tej lokacji taka dość niepozorna. Może nie wybija się jakoś specjalnie na pierwszy plan, nie jest może tak słyszalna, ale po pierwsze dobrze pasuje do klimatu lokacji, do tego, co widzimy, a po drugie po prostu bardzo przyjemnie się ją słucha, jest świetnym tłem w tym miejscu.
Dobra, sprawdźmy, co to za dokument. If my German's up to scratch, which it isn't, but let's assume it is, then this is the permit you need for safe escort through a foreign country during a military operation. I should have a closer look at it. The name of the operation seems to be written up here. Vril. Ah, of course. Vril. Why, that means... Actually, no, I have no idea what that means. Something German, probably. Vril po niemiecku nie mam pojęcia, co oznacza. Z niemieckiego, no, parę słów powiem. Wiem, że na przykład ich habe Kopfschmerzen to znaczy, że boli mnie głowa, ale niewiele więcej potrafię. Także nie pomogę niestety Fentonowi rozszyfrować tego dokumentu. It's in German and Tibetan. It says the holder of this document is ensured safe passage at checkpoints and a certain level of immunity with local authorities. A wydawało się, że nie wie co, nie umie niemieckiego, ale może zna tybetański w takim razie, skoro rozszyfrował ten tekst. I can see 2 seals down here. One's Tibetan government, but I don't know the other one. Some kind of German organization. The Tool Society. Never heard of that before. Regardless, looks like the Germans are here with Tibet's blessing. Something for Lord Weston once we get home. Ciekawa sprawa. No i w sumie to ciekaw jestem, czy teraz w tym momencie będzie można połączyć. I don't really need a sled with legs just now. Nie, więc zamiast tego użyjemy najpierw jagnięcej skóry na saniach. Okay, I'll put the lambskin on the sled so I'll have a nice soft seat next time. Hey, this is starting to look like an animal. No i dopiero teraz razem połączymy ze stolikiem. And now for some legs. Wow, this thing is uncannily lifelike. I mean, if I squint my eyes a bit, it starts to scare me. No i użyjmy atrapy barana na owcy azjatyckiej. To ci dopiero numer. I wonder what'll happen next. Ah, it destroyed my beautiful handiwork. Oh well. Teraz możemy już zabrać kilka rzeczy stąd. I don't want to steal these and end up getting smited. Oh, ancient Tibetan god, if you want to hold on to these, please give me some sign. Nope, I guess we're good. Wracam po krótkim cięciu. Zabierzmy stąd teraz taki przedmiot niezwykle użyteczny. Ciemne grudki, sprawdźmy czym są. What are those strange lumps? Looks like coal. Or... oh no, of course not. It's poo. No, tylko bohater przygodówki wpadłby na pomysł, żeby podnosić kupę, kiedy jeszcze nie wiadomo właściwie do czego ona się może przydać. A kto jak kto, ale Fenton jest akurat typowym, klasycznym bohaterem przygodówki. No i nie mówię tego z sarkazmem, no może trochę. Czasem, choć przygodówki oczywiście uwielbiam, ale czasem niektóre zagadki mnie w nich po prostu śmieszą. Ale to też w zależności od gry. Do niektórych po prostu takie pasują tego rodzaju wyzwania ekwipunkowe. Odchody Argali, tak właśnie to zebraliśmy. Mamy też płozę i skórzany rzemień. Teraz płozę od rzemienia oddzielmy. This horn broke off when the Argali went after my sled. Oh, and now the leather strap is coming off. Great. No i zamoczmy ten rzemień w kałuży. Okay, I'll wet the leather strap. It's cold. Oh, nice. The strap's frozen through already. Oj, zrobił się taki sztywny. The leather strap is frozen stiff. Szybko zamarzł, to trzeba przyznać. Czyli temperatura musi być wręcz ekstremalnie niska. No dobrze, mamy już chyba wszystko. Nie mamy wszystkiego, co najważniejsze. Spaliłem sprawę. No bo rzecz jasna, jeszcze trzeba było te odchody Argali, co oczywiste, myślę, dla większości, włożyć do tuby gramofonowej. Pleasant aroma or not,
This stuff is better off in there than outside, and I feel more comfortable about it. I teraz to, co otrzymaliśmy, tubę z odchodami argali podpalić. Let's see. That stuff actually burns. And it doesn't even smell that bad. Finally, a stroke of luck. Tak wygląda mi na tę taką tubę, od której się odpala znicz olimpijski. Mam nadzieję, że przez to, co powiedziałem, nie znajdą się osoby, które zniechęcą się do igrzysk. Nie, ale tam ten ogień jest otrzymywany w inny sposób. Na pewno nie z odchodów argali. Ogień olimpijski, na pewno nie. No dobra, ale mamy już odchody, więc możemy jedno kadzidełko Those wyciągnąć are the incense sticks the natives burn during their rituals. i odpalić od tych odchodów. Zapach kadzidła zmieszany z zapachem odchodów argali, otrzymamy mieszankę wybuchową po prostu. No i rzeczywiście, oby nie wybuchła. I've lit an incense stick. The smell from this thing could wake the dead. O, skoro obudziłby umarłego nawet, to się nie dowiemy, czy Kim w tej chwili żyje, czy nie, bo niezależnie od tego, czy żyje, czy jest martwa, to na szczęście ten zapach ją obudzi. This smoke is vile. Let's hope it wakes her up. Kim! You alive? What? Yeah, I think so. Oof, what's that awful smell? Sorry, I had to wake you up somehow, and I didn't really think you'd like the alternative. Are you sure you're okay? Pretty sure. My head is aching and I'm cold as ice, but other than that, everything's fine. We have to get you out of there. Help me lift the roof of the cockpit. Damn it! It's barely budging. Now what? You better have a plan B. I'm working on it. Whatever you're doing, do it faster. I need more strength to get the cockpit off. I czy mamy tę większą siłę w naszym ekwipunku? Oto jest pytanie. Wypadałoby jakoś jednak dostać się do tego spadochronu, no a nie po to zamrażaliśmy skórzany rzemień, żeby się nam do niczego nie przydał. That might work. No i teraz kolejna Let's zagadka get this chute hooked up to the cockpit. z cyklu Nie próbujcie tego w domu. Chociaż ciekaw jestem, czy coś takiego by się w rzeczywistości sprawdziło, czy ta siła otwierającego się spadochronu jest tak wielka, że pomogłaby usunąć część kokpitu. Okay. Ripcord time. Ha! Did you see that? Done. Wonderful. I'm gonna kill you anyway. Do it later. Right now, we have to get you out of this wreck. Well, thawed out again. You slept almost 4 hours. I'm still pretty cold. Move about a bit. You'll warm up. We've got the fire burning. We're not going to keel over anytime soon. Wow, you really know how to reassure a girl. So what do we do now? Let me guess. You'll think of something. We'll have to stay here for the night. It'll be dark soon. A whole night? In the cold? Oh, wonderful. That's something to tick off my to-do before I die list. Probably the last thing. Remind me. You made me leave Hong Kong because... What was it you said? To be safe? Yeah, that was it. Come with me, you said. Otherwise the Triads will kill you, you said. Kim. You're safe with me, you said. The great hero, Fenton Paddock. Kim! Let Fenton Paddock keep you safe. Absolutely no chance of being chased by Triads, shot down by Nazis, and stranded in the middle of the Himalayas to freeze to death. No, sir. Kim, shut up for a second and listen to me. While you were sleeping, I checked out your uncle's documents. So? He was traveling this region in 1922 with a researcher named Arthur Hayes. Ring any bells? Yes, Uncle Wang told me about that expedition. Many times.
Professor Hayes had taken him along on his Himalaya trip as a cartographer. Well, I noticed something really strange. Most of his notes are written in traditional Chinese, but your uncle wrote some of the sections in a language I've never seen before. According to what I could read, he and Hayes were looking for a monastery, which they figured was in this region. Do you know what that means? That you can't read every kind of language? Be serious. If there really is a monastery somewhere around here, it might be a safe place to head towards. Okay. My uncle sometimes wrote certain things in a kind of secret script that only he and I could decipher. Show me the documents. Here, can you read any of it? Well, it says here that a storm hit and my uncle and Professor Hayes took shelter in a cave. We were more than happy to have found shelter in time. When we moved further into the cave, we noticed we were not the only ones seeking shelter there. In the glow of our torches, we recognized a man leaning against the cave wall. Hayes spoke to him, but the stranger did not react. On closer inspection, we realized why. The man was dead. He was frozen stiff, and it was likely he had already been there for quite some time. The man was wearing a monk's robe and presumably had an attack of weakness during a pilgrimage. Hayes brought my attention to something. The torn up and burned remains of a parchment lay beside the corpse. It is possible that the monk had used the last of his strength to build a fire. On examining the burned remains more closely, it turned out to be a map. Hayes was able to determine a few checkpoints and thus conclude that it showed the region we were in. The texts we were able to identify on the map were written in an ancient script, of which Hayes was able to translate little. While the professor's eyes wandered across the map, he suddenly gasped. His trembling fingers moved over one word, Kembalong. Hayes, who had studied every possible source of information prior to beginning his expedition, explained that many myths and legends shrouded a valley by that name. They say there is an ancient monastery in the valley where no outsider has ever been. According to the legends, the monks from Kembalung Valley guard an ancient and very powerful secret. It was possible that we had come across a key to this hidden valley, and Hayes suddenly became excited when he realized what that could mean for him, the leader of the Tibet expedition. In that moment, I took a closer look at the dead monk. Could he be one of those monks living a secluded life in the valley? Where did he want to go? Or was he returning from somewhere and didn't have the strength to continue? My eyes dropped to his hands, and I noticed that the fingers of his left hand were wrapped tightly around something. Hayes noticed it too and opened the clutched fingers in a somewhat harsh manner. Hayes grasped the object and held it to the light of my torch. It was a stone, resembling the eye of a dragon. There was a green gemstone in its center, through which the light was refracted, falling onto the walls in a most fascinating pattern. Hayes put the stone away. He must have noticed the look on my face, because he justified himself. He remarked that the stone was better off in the hands of a researcher than those of some farmers or shepherds who might discover the cave someday. Okay, now skip a few passages. Did they find the monastery? Hold your horses. It's been a while since I last read this stuff. I'm a little rusty. They headed off to find the Kembalung Valley, but the approaching winter made it impossible. They couldn't make it through the mountains, so they broke off the hunt. They got home, and Hayes tried to raise money for another expedition with better equipment, but nobody was interested.
People figured he was hunting myths. Uncle drew a map showing the valley's estimated location. It shows us where they gave up as well. Perfect. We can use it. I don't know, it's all pretty vague. How do you know the monastery exists at all? Hayes and your uncle believed it was here. Right now, that's good enough for me. And, to be perfectly honest, it is our only chance. Then I suppose we don't have a choice. Wait. Can you hear that? Sounds like an engine. Oh no. Not another plane? No, that's not a plane. It sounds more like... a truck. Grab your stuff. Change of plan. What? We're following the truck. It must be going somewhere. Could we stop for a moment, please? No, we need to keep moving. The snow's already starting to cover the tracks. Can you make it a bit further? Do I have a choice? I'm sure we'll find something soon. And what makes you so sure? I'm a boundless optimist. Hey, what is that? Looks like a military camp. I didn't know Tibet had an army. They don't. Remember that fighter plane? Germans? What are they doing here? Have they attacked Tibet? I doubt it. Let's break out the glasses. Damn it. What's going on? They're holding British soldiers captive. There's at least one officer with them. Richard? No, not Richard. But maybe someone from his unit. They must have met the Germans somewhere along the line. What are we going to do? What do you think? Rescue the officer, debrief him, find the rest of his group, and get everyone home in time for tea and medals. And we do that how? We? Forget it, Kim. You've made it this far, but you're sitting this one out. What? You expect me to just sit here and watch while you break into a heavily guarded military camp, get caught and tortured, and then leave me to freeze to death? For now, we just need to get the lay of the land. Then we'll wait till dark and make a foolproof plan. How's that? Why do I always let you talk me round? Maybe because you actually think I'm a pretty great guy. Dream on, Paddock. Okay, so far, so easy. Something tells me that's about to change. This place is bigger than it looked. What the hell are the Germans up to out here? Where are you going, Werner? To take a leak! Just make sure you don't fall down a crevasse. It's like Swiss cheese around here, you know. I'm not stupid, you know. Good thing he picked the other side of the barracks to do his business. The guards seem to be having a nice little tea party. If they want to slack off, that's just fine by me. Actually, another time, another place, I might join them. No ja bym chyba w takim towarzystwie nie chciał imprezować, ale rzeczywiście porządna impreza tam w środku. Raczej nie herbaciana, raczej mocniejsze trunki tam piją. W każdym razie też słychać było taką dość znaną melodię. Tylko nie mogę sobie przypomnieć, co to takiego jest. Coś z muzyki chyba klasycznej, ale będę musiał się zastanowić nad tym, poszukać. No i przed chwilą znów mieliśmy taką dość długą animację i scenkę rozmowy naszego bohatera Fentona Paddocka z Kim. Dowiedzieliśmy się trochę na temat wcześniejszej wyprawy tego samego całego Wanga w Tybet razem z jakimś jego mościem, który nazwiskiem Hayes się tam wybrał. No i rzeczywiście trafili w takie miejsce, w które być może trafił we wstępnej scenie właśnie Richard Weston, którego poszukujemy. I to coś, ten jakiś zielony artefakt, nie wiem czy to też nie jest to samo, czego właśnie Richard używał tam na samym początku gry, w pierwszym odcinku Let's Playa. No ale jeszcze daleka droga, pewnie
nas będzie prowadzić do tego miejsca. Pewnie sporo będziemy musieli zwiedzać. No a na razie musimy się tutaj jakoś rozejrzeć. No i dowiedzieć się co i jak właściwie. No dobrze, i skąd tu się wzięli Niemcy? To jest pytanie numer 1. Tymczasem na tę chwilę to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.